Let's go to chapter 6, text 46. Przejdźmy do rozdziału 6, tekstu 46. People are interested in yoga. Actually, is it today? Or is yoga day? Dzisiaj jest Dzień Jogi. Yoga Day, declared by the Prime Minister of India and the head of the United Nations. Premier Indii i przywódca Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosili dzień dzisiejszy dniem jogi. Unfortunately, people generally don't know really what is yoga. Na nieszczęście ogół ludzi nawet nie wie, czym jest yoga. They take it for health or for digestion or for improving one's material condition. Myślą, że zadaniem jogi jest poprawa trawienia czy ogólnie materialnych warunków. But Krishna also speaks about yoga here in this. Ale tutaj w Bhagavad Gita Krishna również mówi o jodze. In this verse, text 46, w tym rozdziale, w 46 tekście, he says we should always be a yogi. Mówi, że zawsze powinniśmy być joginami. Not just when we need to exercise, but we should always be a yogi. Nie tylko kiedy jest czas na ćwiczenia, ale przez cały czas powinniśmy być joginami. So what does that mean? Yoga means to join. A co to oznacza? Słowo yoga oznacza połączenie. So from that the Greek word yoke has come, that we connect. I z tego pochodzi to greckie słowo yoke, czyli jarzmo, które służy łączeniu. So this is the root meaning. It means the Sanskrit word. It means to join. W każdym razie korzeń sanskryckiego słowa oznacza łączenie. So what is being joined is that living entity is to be joined or in harmony with the will of the Lord. Ale łączenie czego? Oznacza to połączenie żywej istoty, że jest ona połączona, jest ona w harmonii z Panem. So in the spiritual world, everyone is in harmony with the will of the Lord. W świecie duchowym każdy jest w harmonii z wolą Pana. But here in the spiritual world, everyone is disconnected. Ale tu w materialnym świecie każdy jest oddzielony. So we give the example of the hand. If it's disconnected from the body, it has no real value. Dajmy przykład dłoni. Gdy jest ona oddzielona od ciała, to nie ma żadnej wartości. If it can be joined again, then it's very valuable. Jednakże gdy jest połączona, jest bardzo wartościowa. So this is the situation. Now we are separated or not in harmony with the will of the Lord. Także w takiej jesteśmy sytuacji. Obecnie jesteśmy oddzieleni, w sensie, że nie jesteśmy zharmonizowani z wolą Pana. Therefore, we are always running into trouble. Dlatego zawsze popadamy w kłopoty. We try to adjust material things and we think in this way we can make a solution. Próbujemy dostosować materialne rzeczy i myślimy, że to będzie naszym rozwiązaniem. But there is actually no material solution. Jednakże nie ma materialnych rozwiązań. Because the material world is made to be problematic. Gdyż świat materialny został skonstruowany w taki sposób, by zawsze stwarzał problemy. We try to solve one problem, but another problem. Próbujemy rozwiązać jeden problem, ale pojawia się następny. And this is so because the Lord wants to impress upon us that this is not our real home. A jest tak dlatego, że Pan chce nas nauczyć, że nie jest to nasz właściwy, prawdziwy dom. But due to false ego and attachment, we accept this as our real home. Jednak z powodu fałszywego ego i przywiązania przyjmujemy to za nasz prawdziwy dom. We think we're Polish or American or man or woman. Myślimy, że jesteśmy Polakami, Amerykaninami, mężczyznami, kobietami. But actually the soul is none of these things. Jednakże dusza nie jest żadną z tych rzeczy. For the soul is who we are. Dusza to jest to, czym my jesteśmy. And we are meant to be in harmony with the Supreme Soul. I my powinniśmy harmonizować z duszą najwyższą. Just like the hand is in harmony with the whole body. Tak jak ręka, która jest w harmonii z całym ciałem. And therefore it's very valuable. I dlatego jest bardzo wartościowa. So we can become valuable to the Lord if we agree to surrender to His will. Możemy stać się wartościowymi dla Pana, gdy zgodzimy się podporządkować Jego woli. Once Prabhupada chastised me. Kiedyś Prabhupada mnie skarcił.
He wanted me to stay in Mayapur, but I wanted to go and travel and preach. Chciałbym pozostał w Mayapur, jednakże ja chciałem udać się gdzieś podróżować i nauczać. So we had an exchange of words. Także nastąpiła taka wymiana słowna. And then he saw that I was, strong in my determination not to stay in Mayapur. I on zobaczył, że jestem zdeterminowany, by nie pozostać w Mayapur. So he said to me, "You're a sannyasi. Powiedział mi, jesteś sannyasinem. You've given up everything but your whim. Porzuciłeś wszystko z wyjątkiem swoich kaprysów. So that's our disease condition. Także takie są nasze uwarunkowane. Nobody really wants to surrender to do what someone else wants them to do. To jest nasze chorobliwe uwarunkowanie, że nikt nie chce poddać się temu, co inni chcą, byśmy robili. We think we're loose. Myślimy, że jesteśmy swobodni. But this is the goal. Ale taki jest cel. To be willing to do the will of the Lord at any moment. By być gotowym, wykonywać wolę Pana w każdej chwili. To do the will of the Lord's representative, the spiritual master. I by wykonywać wolę reprezentanta Pana, mistrza duchowego. So you see, it's not so easy. We can say, just to surrender to God, but it's not so easy. Ale widzimy, że nie jest to takie łatwe. Mówimy, jedynie podporządkuj się Panu, ale wcale nie jest to takie proste. Because the mind has been our guru since time immemorial. Gdyż umysł był naszym guru od czasów niepamiętnych. So the mind will say, no, you should do what I want. Więc umysł mówi, nie, musisz robić to, czego ja chcę. Don't do what the spiritual master wants. Nie rób tego, czego chce mistrz duchowy. You may lose something. Możesz stracić. Like Sukacharya, when Bali Maharaj was, you can say, gave a promise to Vamana that, yes, I'll give you 3 steps of land. Ale jest przykład Sukacharyi, gdy Bali Maharaj obiecał panu Vamanie, że tak, dam tobie te 3 kroki ziemi. So Sukacharya was a spiritual master, and he could recognize that actually this is Vishnu in disguise. Ale Sukacharya, który był jego mistrzem duchowym, rozpoznał, że tak naprawdę to jest Wisznu w przebraniu. But he was the spiritual master for the demons, so he told him, no, don't surrender this person, he'll take everything from you. Ale jako, że Sukacharya był mistrzem duchowym demonów, on mówił, nie podporządkowuj się tej osobie, ona zabierze ci wszystko. And actually he did that. I tak naprawdę to zrobił. But Bali Maharaj wasn't the loser. Ale Bali Maharaj na tym nie stracił. Rather, he became so glorious that the Lord was happy to remain with him eternally. Raczej stał się takim chwalebnym, że Pan był szczęśliwy, by pozostać z nim na zawsze. But due to false ego, we think we know what's best. Jednak z powodu fałszywego ego myślimy, że my wiemy najlepiej, co jest So najlepsze. to accept the spiritual master, we should come to the point, intellectually, that he knows better than me what is good for me. Jednak, żeby przyjąć mistrza duchowego, powinniśmy przynajmniej intelektualnie zrozumieć, że on wie lepiej, co jest dla mnie najlepsze. Therefore we say intelligence is higher than the mind. Dlatego mówimy, że inteligencja jest wyższa niż umysł. Mind will always take us to follow the senses. Umysł zawsze będzie prowadził nas, byśmy podążali za zmysłami. We hear, now there's so much snow on the mountain, let's go skiing. Słyszymy, że teraz jest tyle śniegu w górach, chodźmy na narty. Now we see here that there's a beautiful person is coming having a concert, let's go see and hear. Słyszymy, że jakaś piękna osoba będzie miała koncert, także postanawiamy, by zobaczyć, posłuchać. There's a big football game, let us go and enjoy. Jest jakiś wielki mecz piłki nożnej, także chodźmy tam, by cieszyć się. But like that, we've been moving since time immemorial. I w ten właśnie sposób funkcjonujemy od czasów niepamiętnych. Under the direction of the mind. Pod kierunkiem umysłu. But now, by some good fortune, we met the representative of the Lord. Ale teraz, dzięki wielkiemu szczęściu, spotkaliśmy reprezentanta Pana. His divine grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I jego boską łaskę Ojca Bhaktivedanta Swamiego Srila Prabhupada. Srila Prabhupada is recognized as the empowered representative of the Lord. Srila Prabhupada jest uznany jako upełnomocniony reprezentant Pana. Even his godbrother, Srila Maharaj,
said he was Shaktavesh. Nawet jego brat duchowy, Sridhar Maharaj, powiedział, że był on Shaktaveshą. So what is Shaktavesh? Is he has the power to communicate with anybody for the next 10,000 years. Co to jest Shaktavesh? To ten, który ma moc, by tak komunikować się ze wszystkimi przez najbliższe 10 tysięcy lat. So all of you can have relationship with Srila Prabhupada. Także wszyscy wy możecie mieć związek ze Srila Prabhupadem. He has that capacity. On ma tą możliwość. Most spiritual masters, they have for their disciples, but then they after they leave, their disciples, and then they're not interested in material world. Więc większość mistrzów duchowych to ma jakąś moc tam wobec swoich uczniów, ale gdy oni odchodzą, to już ci uczniowie tak nie są zbyt zainteresowani. Ale Srila Prabhupada powiedział nam, że jego misja będzie trwać 10 tysięcy lat. I jego książki będą książkami prawniczymi ludzkości. So we're very fortunate to connect with such a person, but it still requires our willingness to do what he wants. Także mamy wielkie szczęście, że weszliśmy w kontakt z taką osobą. Niemniej jednak musimy chcieć robić to, czego ta osoba chce. So the basic principle is, he wants us first of all to save ourselves. A podstawową zasadą jest to, że po pierwsze chce, byśmy uratowali siebie samych. There's two lines, the prachar and achar. So achar means practice. Są dwie linie, achara i prachara. Achara oznacza praktykę. So he wants us to practice this process. Chce, byśmy praktykowali ten proces. Means rise early, chant Hare Krishna. To znaczy wstawali wcześniej, intonowali Hare Krishna. Associate with the devotees. Obcowali z bhaktami. Offer your food to Krishna. Ofiarowali swoje pożywienie Krishnie. So there's so many. And on the negative side also some things he doesn't want us to do. I też z negatywnej strony są pewne rzeczy, których nie chce, byśmy robili. No illicit sex, no intoxication, no gambling, no meeting. Nie angażowali się w niedozwolony seks, intoksykację, jedzenie mięsa i hazard. And then, that's the achar. Then he also wants us to preach prachar. I to jest achar. A jednocześnie on też chce, byśmy nauczali, prachar. So we have to distribute this knowledge. Także musimy rozprowadzać tą wiedzę. That was Prabhupada's mood. He came with great difficulty to the Western world. Taki był nastrój Srila Prabhupada. Z wielką trudnością udał się do zachodniego świata. And he wanted to push on this movement. I chciał popychać ten ruch. So he's still doing that. I nadal to robi. So we can assist him. I możemy pomóc mu. Even if we never saw him personally, we can all assist him in his mission. Nawet mimo tego, że nigdy go nie widzieliśmy osobiście, to wszyscy możemy pomagać mu w jego misji. We know what's pleasing to him. Wiemy, co go zadawala. It's like yesterday, had a wonderful festival. We can be sure that Prabhupada is pleased by that. Tak jak wczoraj mieliśmy taki wspaniały festiwal i możemy być pewni, że Srila Prabhupada był z niego zadowolony. So this is our duty to find out what's pleasing to Prabhupada and what's not pleasing to Prabhupada. Więc naszym obowiązkiem jest przekonanie się, co zadawala Srila Prabhupada, a co go nie zadawala. Then when Prabhupada is pleased, we know that Krishna will be pleased. I gdy Srila Prabhupada będzie zadowolony, to możemy być pewni, że Krishna będzie zadowolony. This is the process. Taki jest ten proces. It's called parampara. Nazywa się on parampara. Knowledge is coming down. Wiedza schodzi na dół. So here Krishna is describing about yoga. Tutaj Krishna opisuje jogę. I don't have the purport on 46. Nie mówię. A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, greater than the fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. Jogin przewyższa ascetę, większy jest od empiryka i tego, co pracuje dla zysków. Dlatego też, o Arjuno, bez względu na okoliczności, bądź joginem. Znaczenie. Kiedy mówimy o jodze, odnosimy to do procesu połączenia naszej świadomości z najwyższą absolutną prawdą. Taki proces nazywany jest rozmaicie przez różnych praktykujących w zależności od przyjętej metody. Kiedy ten proces połączenia polega głównie na pracy przynoszącej owoce, nazywany jest karma jogą. Kiedy jest w przeważającym stopniu empiryczny, nazywa się go jnana jogą. A kiedy polega na związku z najwyższym Panem poprzez służbę oddania, nazywany jest bhakti jogą. Jak to zostanie wytłumaczone w następnym wersecie, bhakti yoga, czyli świadomość Kryszny,
jest ostateczną doskonałością wszystkich praktyk jogi. Pan zapewnił tutaj o wyższości jogi, ale nie powiedział, żeby była ona lepsza od bhakti jogi. Bhakti yoga jest pełną wiedzą duchową, a zatem nic nie może jej przewyższyć. Asceza bez wiedzy o duszy jest niedoskonała. Wiedza doświadczalna, bez podporządkowania się Najwyższemu Panu, jest również niedoskonała, a praca dla owoców bez świadomości Kryszny jest stratą czasu. Zatem z wszystkich wymienionych form jogi najwyżej oceniona została bhakti yoga. Jeszcze dobitniej to tłumaczy to werset następny. The next verse, Następny. And of all yogis, he who abides in me with great faith, worshipping me in charitable loving service, is most intimately united with me in yoga, and he is the highest of all. Zaś spośród wszystkich joginów, ten, kto zawsze trwa przy mnie z wielką wiarą, myśli o mnie wewnątrz siebie, wielbiąc mnie w transcendentalnej służbie miłości, jest najbardziej zjednoczony ze mną w jodze i jest najwyższym ze wszystkich. Takie jest moje zdanie. So this is yoga day. This is a real yoga. Więc dzisiaj mamy dzień jogi, ale to jest prawdziwa yoga. And know that we should worship Krishna. Że powinniśmy czcić Krishnę. This is the highest kind of yoga. To jest najwyższy rodzaj jogi. Znaczące tutaj jest słowo bhajate. Bhajate ma swój rdzeń w czasowniku bhaj, którego używa się, kiedy istnieje potrzeba służenia. Angielskie słowo czcić, worship, nie może być używane w tym znaczeniu, co słowo bhaj. Czcić znaczy wielbić albo oddawać szacunek i honor osobie wartościowej, ale służba z miłością i wiarą jest szczególnie przeznaczona dla najwyższej osoby Boga. Można nie oddawać czci człowiekowi zasługującymi na szacunek albo półbogowi i można być nazywanym nieuprzejmym, ale nie można uniknąć służby dla Boga, nie będąc całkowicie potępionym. Każda żywa istota jest integralną cząstką najwyższej osoby Boga, a zatem przeznaczeniem jej jest służenie Najwyższemu Panu, zgodnie z jej konstytucjonalną pozycją. Jeśli tego nie czyni, upada. Bhagavatam 11.5.3 potwierdza to w sposób następujący. Jaeszam puruszam sakshat atmatavavamishvaram nabhajantya vajananti sthanad bhrashta patantyada. Kto nie pełni służby i lekceważy swoje obowiązki wobec Najwyższego Pana, który jest źródłem wszystkich żywych istot, ten z pewnością upadnie ze swojej konstytucjonalnej pozycji. So we've already fallen down, that's what that. My już upadliśmy, to jest fakt. We're not meant to undergo old age, disease and death. Nie powinniśmy podlegać starości, chorobom, śmierci i narodzinom. This is a symptom of our fallen condition. To jest symptomem naszych upadłych warunków. Symptom of our disease. Symptom naszej choroby. So to get a cure from that disease, we should approach the bona fide spiritual master. I by wyleczyć się z tej choroby, powinniśmy zbliżyć się do mistrza duchowego. So as I mentioned, Srila Prabhupada is ready to help everyone. Tak jak powiedziałem, Śrila Prabhupada gotów jest pomóc każdemu. But we have to cooperate with him. Ale musimy współpracować z nim. With his instructions. Z jego instrukcjami. Like he instructed us in the last days to cooperate together and push on this movement under the authority of the GBC. Tak jak w swoich ostatnich dniach pouczył nas, byśmy współpracowali ze sobą i popychali ten ruch pod kierownictwem GBC. So this is Prabhupada's last will. To jest ostatnie życzenie Śrila Prabhupada. It's not so difficult. Nie jest to takie trudne. A little difficult has to be there. Troszkę trudności musi być. In other words, God is free, but He's not cheap. Innymi słowy, Bóg jest darmowy, ale nie jest tani. He's free means He's in everyone's heart. Jest darmowy w sensie jest w sercu każdego. He's playing the flute, He's inviting you. Gra na flecie, zaprasza was. But in order to turn your face to Him, you have to be a little determined. Ale by zwrócić swoją twarz do Niego, musimy być odrobinę zdeterminowani. Because the default position is to serve Maya. Dlatego, że taką standardową pozycją jest służenie Mai. So we have to be serious enough to want to serve Krishna. Więc musimy być wystarczająco poważni, by chcieć służyć Krishnie. So the mind will object. Ale umysł będzie się temu przeciwstawiał. So some
austerity is required to curb the tendency of the mind and senses. Więc potrzeba wykonywać trochę wyrzeczeń, by ukrócić te tendencje umysłu i zmysłów. Otherwise we remain in a fallen condition. W przeciwnym razie pozostaniemy upadli. Fallen again means that we are entrapped in this body. Upadli to znaczy pochłonięci tym ciałem. We're not meant to undergo this tribulation. Nie powinniśmy przechodzić tych kłopotów. The trouble from other living entities, trouble from the mind and body, trouble from the nature. Kłopotów pochodzących od innych żywych istot, kłopotów pochodzących od ciała i umysłu oraz kłopotów pochodzących od przyrody. We're meant to enjoy eternal life full of knowledge and bliss. Jesteśmy przeznaczeni, by cieszyć się wiecznością pełną wiedzy i szczęścia. Well, Krishna is offering us here, saying, yes, you can come to me, but this is the process. I Krishna oferuje nam, tak, możesz przyjść do mnie i taki jest ten proces. And Prabhupada is giving the details how to do that. I Śrīla Prabhupada podaje nam szczegóły, jak to zrobić. In this verse, w tym wersecie, Chanti. Również w tym wersecie zostało użyte słowo bhajanti. Zatem bhajanti odnosi się jedynie do najwyższego Pana, podczas gdy słowo czcić może odnosić się do półbogów lub jakiejkolwiek żywej istoty. Słowo avajananti, użyte w tym wersecie ze Śrīmad Bhagavatam, znajdujemy również w Bhagavad Gicie. Avajananti mam mudra. Tylko głupcy i niegodziwcy wyśmiewają najwyższą osobę Boga, Pana Krishnę. Głupcy tacy komentują również Bhagavad Gitę, nie mając postawy służenia. Wskutek tego nie potrafią zrozumieć właściwej różnicy pomiędzy słowem bhajanti a słowem czcić. Bhakti yoga jest kulminacją wszystkich rodzajów praktyk jogi. Wszystkie inne jogi są jedynie środkiem do osiągnięcia momentu w bhakti w bhakti jodze. Yoga właściwie znaczy bhakti yoga. Wszystkie inne jogi są posuwaniem się naprzód w kierunku przeznaczenia bhakti jogi. Droga samorealizacji od karma jogi do kulminacji w bhakti jodze jest bardzo długa. Początkiem tej ścieżki jest karma yoga wolna od działania dla zysku. Kiedy karma yoga zwiększa się o wiedzę i wyrzeczenie, ten etap nazywany jest jnana jogą. Kiedy jnana yoga powiększa się o medytację duszy najwyższej w sercu poprzez różne procesy fizyczne i umysł skupiony jest na nim, nazywa się to ashtanga jogą. Kiedy natomiast ktoś przekracza ashtanga jogę i dochodzi do istoty najwyższej osoby Boga, Kryszny, nazywane to jest bhakti jogą i jest to kulminacją. W rzeczywistości bhakti yoga jest ostatecznym celem, ale aby przeanalizować bhakti jogę dokładnie, należy zrozumieć też inne jogi. Zatem jogin, który czyni postęp, znajduje się na prawdziwej ścieżce wiecznie dobrego losu. Ten natomiast, kto zatrzymuje się w jakimś określonym punkcie i nie robi dalszego postępu, nazywany jest odpowiednio karma joginem, jnana joginem, albo dhyana joginem, raja joginem, hatha joginem itd. Jeśli ktoś jest wystarczająco szczęśliwy, aby dojść do momentu bhakti jogi, oznacza to, że przeszedł on już przez wszystkie inne praktyki jogi. Osiągnięcie świadomości Kryszny jest zatem najwyższym etapem jogi. Podobnie jak mówiąc o Himalajach, odnosimy to do najwyższych gór na świecie, z których najwyższy szczyt, Mount Everest, uważany jest za punkt kulminacyjny. Tylko przez wielkie szczęście ktoś dochodzi do świadomości Kryszny na ścieżce bhakti jogi i jest on wtedy naprawdę dobrze usytuowany, stosownie do wedyjskich pouczeń. Idealny jogin skupia swoją uwagę na Krysznie, który nazywany jest Shyamasundalą. Jest on pięknego koloru chmury, a jego lotosowa twarz płomienna jest jak słońce. Szata jego lśni od klejnotów, a ciało przystrojone jest granulami kwiatów. Swoim wspaniałym blaskiem nazywanym Brahmajyoti oświetla on wszystkie strony świata. Inkarnuje w różnych formach, takich jak Rama, Nrsimha, Varaha i Krishna, najwyższa osoba Boga, i pojawia się jak ludzka istota, jako syn matki Jaszody, znany jako Krishna, Govinda i Vasudeva. Jest on doskonałym dzieckiem, mężem, przyjacielem i panem i pełen jest wszelkich mocy i jakości transcendentalnych. Kto jest w pełni świadomy tych cech Pana, ten nazywany jest doskonałym joginem. Taki stan najwyższej doskonałości w jodze można osiągnąć tylko poprzez bhakti jogę, jak potwierdza to cała literatura wedyjska. Yasya deva para bhaktiri yadhadeva tadha guru tasyajte katita hyalta prakashante mahatmana. Tylko tym wielkim duszom,
które mają mocną wiarę w Pana i Mistrza Duchowego, zostaje automatycznie wyjawione znaczenie całej literatury wedyjskiej. Shvatashvatara Upanishad 6.23. Bhakti Rasya Bhajanam Tad Ihamultopadi Nairasye Namushmin Manakalpanam Etate Vanishkalmiam. Bhakti znaczy służba oddania dla Pana, która wolna jest od pragnienia korzyści materialnych, czy to w tym życiu, czy w następnym. Będąc wolnym od takich skłonności, należy całkowicie pogrążyć umysł w Najwyższym. Taki jest cel Naishkalmia. Gopalata Upanishad 1.15. Są to niekryte sposobów pełnienia bhakti, czyli świadomości Kryszny, najwyższego stanu doskonałości w systemie jogi. Okay? Dobrze? Jakieś pytania? So the Bhakti Yoga is the goal, and the means as well. Bhakti Yoga jest celem, ale także środkiem. Now we're practicing to chant Hare Krishna, and at the end we'll also be chanting Hare Krishna, but without any offense. Teraz praktykujemy intonowanie Hare Krishna, ale na końcu również będziemy intonować Hare Krishna. Krishna himself has come as Chaitanya Mahaprabhu, who we have on the altar. Krishna sam pojawił się jako Chaitanya Mahaprabhu, którego mamy tutaj na ołtarzu, to teach us the best way to perform bhakti yoga. By nauczyć nas najlepszego sposobu wykonywania bhakti yogi. So what is that best way? Więc jaki jest ten najlepszy sposób? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Any questions? Dziękuję bardzo. Jakieś pytania? Or comments? Komentarze? To jest taki komentarz, bo Maharaj powiedział, że Śrila Prabhupada jest Shaktyavesh awatarem. So it's more of a comment. You mentioned that Śrila Prabhupada is Shaktyavesh avatar. No i ja niedawno słyszałam właśnie taką historię o Śrila Prabhupadzie. And I recently heard such a story about Śrila Prabhupada. Że jeden z jego uczniów, który był osobą inicjowaną, odszedł od świadomości Kryszny. One of his initiated disciples left Krishna consciousness. To było nawet zanim Prabhupada odszedł z tego świata. It was while Śrila Prabhupada was still on the planet. I on już nigdy nie miał w swoim życiu kontaktu z wielbicielami. And after that he never came in contact with devotees. Ożenił się. Got married. I po pewnym czasie umarł. And after some time he died. I jego żona przyszła do świątyni. And his wife came to the temple. I weszła do świątyni i spytała, kim jest Śrila Prabhupada. And she asked in the temple, who is Śrila Prabhupada? A oni zapytali, dlaczego pani chce to wiedzieć? And devotees asked her, why you want to know it? Ponieważ mój mąż kiedyś był w ruchu Hare Krishna. Oh, that's because my husband previously was in Hare Krishna movement. I kiedy umierał, ja And byłam when he przy was nim. dying, I was present with him. I jego ostatnie słowa brzmiały: o Śrila Prabhupada, jesteś tutaj ze mną. And his last words were, oh, Śrila Prabhupada, you are here with me. I to było takie niezwykłe, So it was, że Prabhupada jakby opiekuje się nawet uczniami, którzy jakby już nie praktykowali nawet. So it's so incredible that Śrila Prabhupada is still taking care of his disciples, even those who left him. Śrila Prabhupada ki Jai. Anyone else? Ktoś inny? Thank you for the comment. Dziękuję za ten komentarz. Guru Maharaj, can you quote an incident, or maybe there's an incident where Srila Prabhupada personally says he's Shaktyavesh? A czy jest jakiś przypadek, że Śrila Prabhupada osobiście powiedział, że jest Shaktyavesh? Yeah, he says that the pure devotee, he was referring to himself, is embracing Krishna heart to heart. On powiedział, że czysty bhakta, i tak to wyglądało, jakby mówił o sobie, obejmuje Krishnę tak sercem w serce. Then he also talks about that Lord Jesus was a Shaktavesh, Muhammad was a Shaktavesh, because they did so much work on behalf of the Lord. I mówił także, że zarówno Pan Jezus, jak i Mahomet byli Shaktyavesh awatarami, gdyż zrobili tak wiele dla Pana. So it was clear that he was, you could say, presenting something that's going to go on for 10,000 years. I było takie oczywiste, że on przedstawia coś, co będzie aktualne przez 10 000 lat.
So naturally he didn't like to advertise himself like that he's so special, but On naturalnie nie chciał się tak reklamować jako ktoś tak szczególny. But we see, if we examine what he did and what the potential of this movement is, that not an ordinary guru can do like that. Ale jeśli przeanalizujemy, co on zrobił i jaki jest potencjał tego ruchu, to widzimy, że żaden zwykły guru nie jest w stanie tego zrobić. And this, his godbrother, who is very scholarly, B.R. Srila Maharaj, he's the one who said, he's Shaktavesh. I jeden z jego braci duchowych, taki bardzo wyedukowany, on właśnie powiedział, że Szrila Swami powiedział, że Śrila Prabhupada jest Shaktavesh. He said, without being empowered directly by Lord Nityananda, how could he go single-handedly and spread this mission all over the world in a few years? Powiedział, że nie będąc upełnomocnionym osobiście przez Pana Nityanandę, jak byłoby to możliwe, żeby on tak udał się na zachód i w przeciągu paru lat rozprzestrzenił ten ruch na całym świecie. So that's our faith. Some others may not see like that. Przynajmniej my tak wierzymy. Inni mogą tego tak nie widzieć. But that's our faith. Ale my jesteśmy głęboko przekonani, That Prabhupada is not an ordinary spiritual master, but he's especially empowered. że Śrila Prabhupada nie jest zwykłym mistrzem duchowym, tylko że jest szczególnie upełnomocniony. I'll give an example. I was giving class in Belarus. Podam taki przykład. Jak dawałem wykład w Białorusi, It was a Sunday morning Bhagavatam class. to był wykład poranny z Śrimad Bhagavatam w niedzielę. So they're fired up there. There must have been 200 people. I oni są bardzo tacy ekstatyczni, tam było co najmniej 200 baktów. So after class, I asked them, have any of you had a dream of Prabhupada? I po wykładzie zapytałem ich, czy komuś z was śnił się Śrila Prabhupada? And about 100 people raised their hand. I tam co najmniej 100 osób podniosło rękę. They never saw Prabhupada. Oni nigdy nie widzieli Śrila Prabhupada. So I asked the boy, what was your dream? I zapytałem tego chłopca, który siedział w pobliżu, jaki był twój sen? He said, I was a disciple of Harikesh, and when Harikesh fell down, I thought it's impossible for me. I on powiedział, że ja byłem uczniem Harikeszy i gdy Harikesh odszedł, to ja myślałem, że to nie jest możliwe dla mnie. He was my guru, he was so learned, he gave such wonderful class. Był moim guru, był taki uczony, robił takie wspaniałe wykłady. If he couldn't be Krishna conscious, what chances for me? Skoro on nie mógł pozostać świadomym Kryszny, to jaką ja mam szansę? So in that mood, I was feeling hopeless. I w tym nastroju tak czułem się zupełnie beznadziejnie. So he took rest that night, I poszedł spać tej nocy and he said, Prabhupada came to me in a dream, i opowiadał, jak Śrila Prabhupada pojawił się do niego we śnie and he said, i powiedział: why you say hopeless? dlaczego mówisz beznadziejny? I am here. Ja jestem tu. And he woke up. I on się obudził. And since then, he's been a good devotee. I od tego czasu jest dobrym baktą. I'm sure if I asked you, many of you have had dreams of Prabhupada. Jestem pewny, że gdybym was zapytał, to na pewno wielu z was również. But you don't need to have dreams, just read his books. Ale te sny wcale nie są potrzebne, wystarczy czytać jego książki You can get so much inspiration. i można uzyskać tyle inspiracji, Become a bhakti yogi. by zostać bhakti You yoginem. don't have to go to the Himalayas. Nie trzeba się udać do Himalajów. You can make your temple your house a temple. Można swój dom uczynić świątynią, Keep a picture of Krishna. mieć obraz Kryszny, Offer your food to Krishna. ofiarować Krysznie swoje pożywienie, Chant Krishna's name. intonować imiona Kryszny. Anyone else? Ktoś jeszcze? We'll stop here. Srimad Bhagavad Gita ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Wielko Maharaj ki. Jai.